Omawiałem już różne rodzaje słuchawek, ale te są naprawdę wyjątkowe. Charakteryzują się one otwartą konstrukcją, a to oznacza, że gdy je nosisz, to wciąż słyszysz wszystko to, co się dzieje wokół ciebie. Tak jak standardowe słuchawki zapychają twój kanał słuchowy, utrudniając lub nawet uniemożliwiając usłyszenie otoczenia, tak te swoją konstrukcją bardziej przypominają miniaturowe głośniczki, które subtelnie spoczywają na naszych uszach, oferując nie tylko komfort, ale także naturalność dźwięku. Jednak to, co ważniejsze, to nie ograniczają percepcji dźwięków otoczenia. Inaczej mówiąc, możesz prowadzić konwersację z drugą osobą i nie ma najmniejszej potrzeby zdejmowania słuchawek z uszu. Krótko mówiąc, mają one potencjał, aby spełniać najbardziej wyśrubowane oczekiwania, chociaż otwarta konstrukcja może też nie być dla każdego. Zresztą zostańcie ze mną, aby dowiedzieć się więcej. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmania HD. Zapraszam! Słuchawki o otwartej konstrukcji określa się także mianem Open Ear lub Open Fit. Koncepcja jest dość prosta. Słuchawki opierają się na małżowinie usznej, pozostawiając kanały słuchowe otwarte, pozwalając na bycie w kontakcie ze światem, co jest szczególnie przydatne podczas biegania, jazdy na rowerze lub spacerów w miejskich warunkach, gdzie ważne jest zachowanie odpowiedniej percepcji. Słuchawki Open Ear działają na zasadzie przewodnictwa powietrznego, co oznacza, że dźwięk jest przekazywany do uszu bezpośrednio przez powietrze, a nie przez zamknięty kanał słuchowy. W pudełku znajduje się metalowe etui, w którego wnętrzu spoczywają słuchawki, instrukcja, kabel USB typu C do ładowania oraz czarny karabinczyk. Metalowe etui jest dość grube, przez to niewygodnie nosi się je w kieszeni. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie gumowej pętelki u góry oraz załączonego przez producenta karabinczyka. W ten sposób słuchawki zawsze możemy mieć przy sobie. Wystarczy przypiąć etui do szlufki przy spodniach, do plecaka lub innej części garderoby. Samo się ono nie wysunie, bowiem w tym celu musimy je najpierw przycisnąć i dopiero wyciągnąć. Jeżeli takie rozwiązanie by Cię nie satysfakcjonowało, to śpieszę poinformować, że producent załączył też drugie, dodatkowe, pokryte materiałem znacznie szczuplejsze etui na same słuchawki. Jest ono niewiele grubsze od smartfona, a tym samym znacznie wygodniej nosi się je w kieszeni. Ono również ma swój, ale mniejszy karabinczyk, więc także da się je przypiąć i też nie ma się co bać o to, że słuchawki same wypadną. Pokrywka jest magnetyczna, a wewnątrz znajdują się gumowe pętelki, które dodatkowo je zabezpieczają. Wbrew pozorom, włożenie słuchawek do tego mniejszego etui czy ich wyjęcie wcale nie stanowi problemu. Omawiane dzisiaj słuchawki dostępne są w 3 wersjach kolorystycznych. Czarne będące standardem, ale dostępne są również białe, w których to połyskujący zawias jest koloru złotego. Pomarańczowa wersja w tym samym miejscu również ma złoty akcent. W wersji czarnej i białej zaczep na ucho jest w całości tego samego koloru. Z kolei końcówka wersji pomarańczowej subtelnie zmienia odcień na jaśniejszy. Budowa, choć prosta, jest doprawdy zmyślna. Na pochwałę zasługuje tu szeroki zakres regulacji, co umożliwia doskonałe dopasowanie słuchawek chyba do każdego użytkownika. Jeżeli Twoje ucho jest mniejsze, to srebrny zawias pozwala na umiejscowienie słuchawki wyżej. Jeżeli większe, to niżej. Zaczep na ucho można regulować również w poziomie. Każdy z nas ma mniej lub bardziej odstające uszy. Open Rock X pozwala nawet na 45-stopniowe odchylenie, dzięki czemu znalezienie dla siebie idealnej pozycji nie będzie trudne. Szczerze powiem, że słuchawki są tak wygodne, że można je nosić od rana do wieczora. Jest to coś, czego większość innych modeli nie oferuje. W przypadku słuchawek dokanałowych, nawet z dopasowaną wielkością nakładek silikonowych, wiele osób skarży się na dyskomfort lub nawet ból wewnątrz kanału słuchowego. W końcu mamy tam coś wepchniętego wewnątrz. Kanał słuchowy wilgotnieje, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej, co prowadzi do dodatkowego dyskomfortu. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Zaczep znajdujący się za uchem jest wygodny, a nawet jeśli po kilku godzinach zechcemy coś zmienić, to możemy słuchawki podnieść, odsłaniając nasz kanał słuchowy. Jak się domyślacie, słuchawki z zaczepem to chyba najlepszy wybór dla osób uprawiających sport. Zapewniają najwyższy poziom ochrony przed zgubieniem. Nieważne, czy biegasz, czy zjeżdżasz rowerem po schodach, takie skoki i wibracje potrafią wybić słuchawki dokanałowe z ucha i powodzenia w ich poszukiwaniu. Nawet w tak ekstremalnej sytuacji szansa na spadnięcie słuchawek z zaczepem jest bliska zeru. Wadą takiego rozwiązania jest to, że osoby noszące okulary mogą odczuć pewien dyskomfort, mając za uchem dodatkowy zaczep. Oczywiście wiele zależy od rodzaju okularów, od grubości elementu za uchem. Te słuchawki testowałem z okularami przeciwsłonecznymi i sam osobiście nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Niemniej jest to coś, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Z nakryciem głowy jest podobnie. W moim przypadku czapka z daszkiem nawet nie zbliża się do zaczepu, ale osoby, u których czapka leży głębiej, mogą już odczuć, że jedno nachodzi na drugie.
Luźna czapka zimowa minimalnie przybliża słuchawki do ucha, ale nie sprawia dyskomfortu. Tak jak mówię, jest to luźna czapka. Jeśli Twoja zimówka mocno ściska głowę, to na dłuższą metę może być niewygodnie. Jak słuchawki są zbudowane, to już wiecie, natomiast nie powiedziałem jeszcze nic na temat przycisku umieszczonego na każdej ze słuchawek. Jest on wypukły na około 1 mm, co sprawia, że łatwo go odnaleźć. Wydaje też wyczuwalny klik. Pojedyncze kliknięcie pauzuje utwór lub go wznawia. Podczas przychodzącej rozmowy głosowej pozwala odebrać połączenie, przy trwającej rozłącza. Podwójne kliknięcie przeskakuje do następnego utworu lub zrzuca przychodzące rozmowy. Potrójne to poprzedni utwór. Długie przytrzymanie lewej słuchawki obniża głośność, prawej z kolei ją podnosi. O samej aplikacji jeszcze porozmawiamy, ale już teraz Wam powiem, że pozwala ona na zmianę jedynie długiego przyciśnięcia. Normalnie takie ograniczenie uznałbym za wadę, ale w tym przypadku ustalone przez producenta sterowanie jest tak intuicyjne, że nie widzę potrzeby wprowadzania żadnych zmian. Producent podaje, że czas działania na jednym ładowaniu wynosi 12 godzin i ku memu zaskoczeniu nie są to dane wyssane z palca. Ten wynik niemal całkowicie pokrywa się z moimi testami. Przy 70% głośności prawa słuchawka wyłączyła się dokładnie po 11 godzinach i 50 minutach, z kolei lewa działała o 20 minut dłużej. Etui przedłuża łączny czas działania do 48 godzin, jest to więcej niż przyzwoita wydajność. Gdy poziom baterii spadnie do 10%, w słuchawce usłyszymy komunikat o niskim stanie naładowania. Odtwarzane są dokładnie co 5 minut, więc nie irytuje tak bardzo jak w innych konstrukcjach, w których podobny komunikat możemy słyszeć czasem nawet co kilkanaście sekund. To ostatnie 10% starcza na około 30 minut działania. Bateria starcza na naprawdę długo, ale nie mogło tu zabraknąć też szybkiego ładowania. Wsadzenie słuchaweczek do etui zaledwie na 5 minut przedłuża ich czas działania o 1,5 godziny. W tej klasie produktu certyfikat odporności, w tym przypadku IPX5, jest czymś absolutnie naturalnym. Słuchawkom więc nie straszny pot, kurz, a nawet piasek. Przepukanie pod bieżącym strumieniem wody krzywdy im nie zrobi, ale ta klasa odporności nie chroni przed zanurzeniem. Niemniej spróbowałem minimalnie zaryzykować i kilkukrotnie przeciągnąłem nimi tuż pod powierzchnią tafli wody w basenie. No i co? Nic złego się im nie stało, tak więc ten test jak najbardziej uważam za zdany. Zakładam, że w przeszłości nieraz spotkaliście się ze słuchawkami Bluetooth, w których zrywany był zasięg nawet wtedy, gdy telefon znajdował się w kieszeni. Tutaj z Bluetooth wersji 5.3 takich problemów być absolutnie nie powinno. Otóż oddalając się na 50 metrów od telefonu, muzyka grała bez przeszkód. W okolicy 100 metrów sygnał wciąż docierał do słuchawek, ale już mocno przerywał. Niestety słuchawki nie obsługują high-res audio, przez co musimy się tutaj zadowolić kodekiem AAC i SBC. Jest za to multipoint, a to już duży atut pozwalający na łatwe przełączenie między dwoma urządzeniami. Opóźnienie jest w porządku, o ile Twoim jedynym zmartwieniem jest idealna synchronizacja audio z materiałami wideo. Grając w gry RPG opóźnienie też mnie jakoś specjalnie bolało, ale przy szybkich produkcjach zabraknie nam trybu gamingowego. Z kolei to, co ważniejsze, to jakość dźwięku. Dynamiczne przetworniki o średnicy 14,2 mm oferują znakomitą jakość audio. Otrzymujemy nie tylko przyzwoite rozszerzenie niskich tonów, ale także szybki i dobrze kontrolowany bas. Wokale brzmią w sposób pełny i bogaty, instrumenty są wyraźne, a średnie tony cechuje neutralne brzmienie. Wysokie tony zachwycają bogactwem detali i doskonałym rozszerzeniem. Co więcej, nawet przy wyższych poziomach głośności dźwięk pozostaje przyjemny. Nie jest on ani ostry, ani męczący. Jeśli chodzi o samą głośność, to słuchawki oferują wystarczający poziom, by zapewnić dobre wrażenia dźwiękowe nawet w średnio hałaśliwym otoczeniu. Pod względem obrazowania i separacji Open Rock X są bezkonkurencyjne w swojej klasie, oferując szeroką scenę dźwiękową. Podczas testów z różnymi gatunkami muzycznymi słuchawki sprawdzały się znakomicie. Wyrazistość głosu jest na najwyższym poziomie, co docenią zarówno miłośnicy podcastów, jak i filmów. Co więcej, dynamiczny i pełen energii dźwięk sprawdzi się idealnie podczas treningów. Każda ze słuchawek ma po 2 mikrofony. Dolny do wychwycenia naszego głosu, górny służy redukcji hałasów otoczenia. Znajduję się obecnie w pomieszczeniu i to, co słyszycie, zostało nagrane przy użyciu słuchawek Open Rock X. Wentylator nade mną został wyłączony, klimatyzacja również. Jest tu naprawdę cicho. Jedyne dźwięki, jakie dochodzą, pochodzą z pokoju obok, w którym otwarty jest balkon, a tuż tutaj znajduje się ulica. Teraz test ekstremalny. Wieje wiatr, szumią fale. W takich warunkach nawet najlepszy zestaw słuchawkowy miałby bardzo ciężko. Napiszcie poniżej w komentarzu, jak Open Rock X radzą sobie z
takich warunkach. Przechadzając się mało uczęszczanymi uliczkami, jakość rozmów powinna być o wiele lepsza niż na plaży. Jest tutaj relatywnie cicho i przyjemnie, aczkolwiek czuć delikatne powiewy wiatru. Spolszczona aplikacja wita nas instrukcją, która przystępnie objaśnia to, jak korzystać ze słuchawek, jak nimi sterować, jak odczytać stan naładowania bez aplikacji i jak w razie potrzeby przywrócić je do ustawień fabrycznych. Po dodaniu słuchawek do aplikacji ta pozwoli poznać nam stan naładowania każdej ze słuchawek, ale co rzadziej spotykane, także poziom baterii etui. Poniżej do wyboru mamy 3 predefiniowane tryby dźwięku. 4. tryb ręczny umożliwia dostosowanie dźwięku w 7 pasmach do własnych preferencji. Jeszcze niżej możemy włączyć ogranicznik maksymalnej głośności, regulowany w 3 poziomach. Ustawimy tu także przypomnienie o długim czasie noszenia, czy włączymy dźwięk przestrzenny. Jeśli na któreś ucho słyszysz słabiej, to dopasujesz tu także balans. Możesz również aktywować tutaj automatyczne wyłączenie słuchawek, jeśli lubisz w nich zasypiać. Aplikacja pozwala nam również zmienić głośność komunikatów głosowych, a także pomoże w odnalezieniu zagubionych słuchawek. Jeśli do tej pory oglądaliście uważnie, to wiecie, że słuchawki mają naprawdę wiele zalet. Są nimi długi czas działania na baterii, bardzo dobra jakość odtwarzanego audio, multipoint, wygodne sterowanie, wodoodporność, dodatkowe etui, ale przede wszystkim wygoda noszenia i brak towarzyszącego mu uczucia zmęczenia. Fakt, że nie odcinają one nas od otoczenia, też ma znaczenie, nie tylko ze względu na to, że bez trudu możemy prowadzić rozmowy z innymi, ale także nie mają negatywnego wpływu na nasze bezpieczeństwo. Eliminacja ryzyka wbiegnięcia prosto pod tira jest niezaprzeczalnym atutem, niemniej ich największa zaleta jest jednocześnie ich największą wadą. Otwarta konstrukcja i możliwość słyszenia wszystkiego dookoła nie zawsze jest tym, czego chcemy. Używanie ich w głośnym środowisku, takim jak pokład samolotu czy autobusu miejskiego, nie jest sytuacją idealną. Świetnie nadają się one do biegania w lesie lub w warunkach miejskich. Niestety na plaży mamy do czynienia nie tylko z wiatrem, ale także z szumem fal i jakkolwiek piękny i relaksujący ten szum by nie był, to osobom biegającym codziennie dłuższe dystanse dźwięk ten jest już zbędny i naprawdę ładne widoki już wystarczą. W takim scenariuszu nie będą one najlepszym wyborem. Analiza wszystkich za i przeciw prowadzi mnie do oczywistego wniosku. OpenRock X to świetny zestaw. Choć nie jest wolny od wad, to zalety zdecydowanie tu przeważają. Dla osób, które nie przepadają za słuchawkami dokanałowymi, a takich jest całkiem sporo, to ta konstrukcja będzie idealnym wyborem. Do takich przemyśleń skłania mnie także opinia mojej siostry i mamy, którym dałem słuchawki do przetestowania. Obie panie nie lubią słuchawek dokanałowych, ponieważ przy dłuższym użytkowaniu sprawiają im dyskomfort. Z kolei zestaw OpenRock X spełnia ich wszystkie potrzeby i jak najbardziej takim zestawem by nie pogardziły. Tak więc opracowując ten materiał bazowałem nie tylko na swoich subiektywnych odczuciach, ale również na feedbacku, który otrzymałem od nich. Wysoka jakość wiąże się z wyższą ceną, a słuchawki te nie należą do tanich. W opisie poniżej zostawię link do Ceneo, przez który sprawdzicie aktualne ceny w polskich sklepach. W momencie tworzenia materiału ceny wahały się od 700 aż po 1200 zł. No cóż, drogo. Najprawdopodobniej najlepszą opcją byłby zakup bezpośrednio od producenta, do którego także zostawiłem link w opisie. Tam słuchawki kosztują 699 zł, ale producent zaoferował zniżkę dla moich widzów. Po wpisaniu kodu TMHD koszt zakupu obniżony zostanie o 15%, czyli do 594 zł i 15 groszy, a w takiej cenie naprawdę warto je kupić. Podziel się swoją opinią w komentarzu i daj znać, co sądzisz o słuchawkach OpenRock X. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zostaw kciuka w górę i zajrzyj na www.techmaniachd.pl, gdzie znajdziesz więcej podobnych materiałów.